Witam, tutaj Dawid z Turbolamik. Mamy tutaj Nissana Patrola z silnikiem M57 z automatyczną skrzynią 8HP70, do którego montowaliśmy sterownik TCU Turbolamik. Jest i tutaj lewarek z F-serii wpięty po kanie. Tu mamy wyświetlacz. Także wszystko już jest. Za chwilę Łukasz przyjedzie, pojeździmy i zobaczycie, jak to wszystko tutaj ładnie działa. No, jesteśmy już tutaj z Łukaszem. Łukasz tutaj pokaże działanie lewarka, skrzyni biegów, także jedziemy z tematem. Dobra, więc standardowo się samochodem na parkingu, wrzucamy mu drive. No i możemy jechać tak naprawdę w trybie automatycznym. Skrzynia nam sama zmienia biegi. Możemy przejść na tryb sport, czyli wystarczy lewarek przesunąć w bok, wchodzimy w tryb sport, ale jeszcze nie manual. Tak jak jest to samochodzie seryjnym, więc on zacznie teraz nam wysoko zmieniać biegi w trybie sport i samochód chodzi na wysokich obrotach. Przechodzę teraz z powrotem do manuala, lewarek w prawo, jest, skrzynia zaraz wchodzi w wysoki bieg i robi, samochód staje się zwykłym dupowozem. Teraz jak jeździmy samochodem, to będzie zmieniał, zaraz zwolnimy jeszcze, to będzie gdzieś tam zmieniał biegi przed 2000 obrotów. O, jest zmiana biegu. Teraz przechodzę w sport, redukuję skrzynię w dół i zmienia biegi na około 3000. Ale bardzo cały czas, aż do końca, to jedziemy do... To samochód się kręci do 4600, akurat tak tu jest zaprogramowane w tym samochodzie. Tak, jesteśmy w trybie sport. Tak, w trybie sport, jak ruszymy manetką, wchodzimy w tryb manualny, no i wtedy mamy pełne sterowanie manualne. I już w tej chwili skrzynia nam nie będzie już w ogóle sama zmieniać biegów. Jedzie przed nami samochód. Jak chcemy wyłączyć tryb manualny, no to musimy go przebić w drive. A jak chcemy załączyć sport, znowu w lewo do sportu, ruszyć lewarek, mamy manual. I w sumie tak naprawdę mamy jak seryjnie jak seryjnej skrzyni trzy tryby, które są dowolnie konfigurowane w skrzyni. Czyli tak naprawdę na każdym trybie mamy osobną możliwość ustawienia czasu zmiany biegów, osobne ustawienia obrotów, osobne ustawienia konwertera, tak samo przy jakich obrotach się ma zapinać konwerter, jakich rozpinać. Także dowolność tak naprawdę. No. I teraz tak, jedziemy sobie samochodem w trybie manualnym na przykład. Mamy guzik parking i to jest to rzecz bardzo potrzebna na hamownię, żeby na hamowni zmierzyć straty. Po zakończeniu pomiaru naciskam guzik parking. Samochód wchodzi nam w tryb parking, ale tak naprawdę w samochodzie jest załączony luz. Pokaż, jak jedzie. Samochód cały czas się porusza i wtedy jak hamujemy samochód, możemy zmierzyć jego moc na hamowni. No. Jeżeli samochód się nie zatrzyma, czyli tak jak teraz się toczy, mogę wziąć i wbić z powrotem drive i jechać dalej. Co tu dalej pokazać? Także mamy dużo więcej opcji niż w seryjnym samochodzie, co ma 8 HP. Bo w seryjnym samochodzie nie można załączyć luzu w czasie jazdy. No trzeba przejść ręcznie w luz. O, tak jak teraz. Przeszedłem teraz z lewarkiem w luz. W czasie jazdy wrzucam bieg. No, a można równie dobrze w czasie jazdy, pomiaru nacisnąć tylko guzik parking i niby lewarek pokazuje, że jest parking, ale tak naprawdę parking nam się nie załączy, póki się samochód nie zatrzymie. O, tak jak teraz jadę, zatrzymuje się, mija 2 sekundy, pyk, jest załączony parking. O, i teraz nam dopiero w skrzyni wskoczy parking. Że jest to bezpieczna opcja luzowania skrzyni na hamowni. Będziemy teraz ruszać z brake'u.
załączam bieg. Transbrake można tylko użyć w trybie manualnym, więc muszę lewarek w bok, pociągnąć go do siebie. Wyświetli nam się transbrake, nie wiem czy go tam widać napis. No widać jest. Widać. I mamy załączony transbrake. Dobra, daję gaz. Wchodzę w obroty takie, żeby samochód nie buksował przy starcie. Puszczam łopatkę, no i no niestety teraz zabuksował, trochę za ostro było. No i ruszamy z transbrake'u. No. Z transbrake'u możemy ruszać z pierwszego, drugiego lub trzeciego biegu. No nie możemy używać większych biegów niż 3 do transbrake'u. W ogóle samochód może ruszać z pierwszego, drugiego lub trzeciego biegu. Każdy wyższy bieg powyżej trzeciego już jest niedostępny. Do komputera skrzyni mamy podłączone pokrętło, które ma 8 pozycji. Tym pokrętłem możemy przełączać konfigurację skrzyni. O, mamy do 8. W samochodach, na przykład, które nie mają wyposażonego, są wylewarek, tak jak tutaj ten samochód ma lewarek. Standardowo 8 programem, jeżeli jest ten przełącznik zainstalowany, jest luzem. Jest to właśnie, ten luz jest potrzebny po to, żeby na przykład auto mierzyć na hamowni. Tu na przykład 8 program nie musi być luzem, bo luz mamy na guziku parking. I co? I tak naprawdę możemy zaprogramować 8 różnych ustawień punktów zmiany biegów, trybów automatycznych, 8 różnych trybów automatycznych albo 8 różnych punktów zmiany biegów, 8 różnych charakterystyk sterowań lock-upa, różnych czasów zmiany biegów. Jest to po to, że można sobie dopasować skrzynię do danych potrzeb. Jeżeli potrzebujemy, żeby skrzynia na przykład redukowała biegi sama albo nie redukowała samego biegu, no to tak naprawdę przyporządkujemy te ustawienia pod dany tryb jazdy, nie? Jest to urządzenie opcjonalne, bo nie trzeba tego przełącznika montować, ale jak ktoś chce, no to wtedy zawsze są większe możliwości, bo jak zamontujemy taki przełącznik, to tak naprawdę skrzynia się staje nam bardzo uniwersalna, bo może nam służyć wtedy samochód do driftu, do jazdy na co dzień, do każdych warunków, nie wiem, do terenu, bo tak naprawdę co sobie użytkownik wymyśli, to sobie może zaprogramować pod danym trybem jazdy. Więc tak, na przykład załączam sobie program, wiadomo, tam standardowo tu są jakieś programy już ustawione, ale na przykład na takim programie, na przykład 7, program 7 jest skonfigurowany tak, że przy zatrzymywaniu skrzynia nie będzie nam sama zbijała biegów i jest trybem na przykład w tej chwili manualnym i sportowym, i skrzynia na tym trybie szybko zmienia biegi, jest dosyć agresywna i skrzynia błyskawicznie reaguje na lewarek. Tu widać po obrotach, że nacisnę zmianę biegów i od razu praktycznie zmiana biegów następuje. W górę. Ale co właśnie najśmieszniejsze, możemy na tym programie wbić, nie wiem, 7 bieg jadąc 2 na godzinę na przykład już. I na przykład jak teraz jadę sobie na 6 biegu, zatrzymuję się na 6 biegu, nie wiem, jak ktoś potrzebuje w terenie jeździć na wysokim biegu, no to wtedy na tym programie skrzynia nie zrzuca biegu w dół, więc mogę się zatrzymać na 6 biegu manualnym, no i ruszamy i normalnie ruszyć samochodem bez problemu z tego 6 biegu. Ale wiadomo, samochód rusza bardzo powoli wtedy. Zapiął nam się teraz lock-up, co widać właśnie, że obroty spadają. Więc jeszcze raz to pokażemy. Ruszamy, silnik idzie na wysokie obroty, samochód się rozpędza, wpina nam się lock-up, i już jedziemy na spiętym lock-upie. Lock-up musi być otwarty przy rozpędzaniu, żeby nie zdusić silnika, bo jak lock-up się w złym punkcie zapnie, no może nam niestety zdusić silnik przy ruszaniu. A na przykład w takich samochodach jak ten, to lock-up musi być praktycznie cały czas zamknięty, bo jeżeli zjeżdżamy gdzieś z górki,
to wtedy samochód nam hamuje silnikiem, tak jakby był na manualu, bo po zamknięciu lock-upa skrzynia dostaje charakterystykę skrzyni manualnej, a na otwartym lock-upie no to ma jest taką gumą, samochód jest gumowy i jeździ się nim jak na zwykłym automacie. O, dobra, przepiliśmy tak do jedynki, do dwójki ruszamy. Wbijam mu 8 bieg, o. Skrzynia tak samo w miarę szybko, jak się zatrzymiemy. Na przykład jak teraz, na przykład stoi na 8 biegu. Nie wiem, czy widać. Potrzebujemy zejść teraz szybko do na przykład drugiego, to raz, dwa, trzy, cztery, pyk, pyk, już mamy dwójkę, już możemy ruszać. Więc ta zmiana biegów jest dosyć szybka do dwójki. Co dalej? A w czasie jazdy znudziła mnie ta opcja, chcę, żeby skrzynia inaczej działa, przełączam sobie przełącznik i już na przykład zwalniam i zaczyna skrzynia mi już sama redukować biegi i już przyspieszać, sama zbiła biegi w dół. Przechodzę w tryb automatyczny, już jestem w automacie i mogę sobie jechać do domu po bułki. No. Tryb automatyczny działa nam tak. Wiadomo, jeżeli jedziemy delikatnie, będzie trzymał niskie obroty. Jeżeli dodusimy za gaz do końca, to będzie trzymał wysokie obroty. Teraz to pokażemy. Zwolnimy. Ok. Dobra, jedziemy na trójce. Niższy bieg w tym samochodzie jest niewskazany, bo będzie buksował. O. Cały gaz. Zwalniamy. Dobra, znowu mamy trzeci bieg. I teraz jedziemy lekkim gazem. Zmiana biegów nisko. Bieg. 7 bieg, doduszamy gaz do końca. Teraz zredukowała skrzynię do piątki, no i przyspieszamy. Czyli tak naprawdę teraz zredukowano dwa biegi w dół. Dobra, spędzamy się. Spędzimy się jeszcze lekko. Jedziemy na 8 biegu. Cały gaz. Skrzynia redukuje do 6, przyspieszamy. O, znowuż już skrzynia przebiła na 8 bieg. Raczej dzieje się to. Zmiana biegów jest szybka, praktycznie nieodczuwalna na samochodzie. Co dalej? Nic, na razie na tyle.